Siemka, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Cię zabrać do sklepu, ponieważ pomyślałem sobie, że zrobię taki odcinek o tym, ile byś musiał wydać tutaj, musiała wydać tutaj w Chile. Ja byłem bardzo zaskoczony przyjeżdżając tutaj, ceny mnie zaskoczyły, ponieważ ja przyjechałem z takim przekonaniem, że będzie tanio. Pojadę do sklepu takie coś jak w Polsce Biedronka czy Lidl. Nie wiem, co jest takim teraz tanim marketem w Polsce. Jak ja żyłem, to była Biedronka. W Anglii jak żyłem, to było Aldi. Więc no zobaczmy, jak to wygląda. Ej. Dwóch największych wojowników. Tylko jak otworzę bramę, no to najwięksi wrogowie. I zanim przejdziemy dalej, zanim pojedziemy do tego sklepu, no to chciałem Ci powiedzieć, że w Chile najniższa krajowa to jest 430 tysięcy chilijskich peso, czyli to jest na polskie około 1670 zł. ¿Qué pasó? Już spokojnie. No tak, błąd mój polegał na tym, że tak zapytałem się, nie był najmądrzejszy wybór, pytać się sztucznej inteligencji o warunki życia w danym państwie. Aczkolwiek no, mój wypad do Chile miał być tylko na 2 tygodnie, więc no, pytanie w stylu, czy tyle i tyle mi pieniędzy starczy na te 2 tygodnie, ile mniej więcej muszę wydać na dzień. No ale wiecie, no, sztuczna inteligencja poda Wam dane, czy jakieś tam swoje kalkulacje, bazując na tej średniej takie, dla przeciętnego człowieka, który tam potrzebuje ileś kalorii i żeby przetrwać, ale w moim przypadku to jest tak, że ja chodzę na siłownię i no nie wziąłem tego pod uwagę. Sztuczna inteligencja dała mi teorię i szczerze mówiąc była to teoria dość optymistyczna, bo wiele z tych cen, jak się później okazało, było już nieaktualnych. Ale największy błąd nie leżał w danych AI, tylko w moim pytaniu. Bo życie miało dać mi praktykę. Lekcja o tym, że prawdziwego świata nie da się zrozumieć zza ekranu. Trzeba go poczuć i za niego zapłacić. Czas na zakupy. Tak więc dojechaliśmy i jesteśmy przy sklepie Santa Isabel. I no tak jak wspominałem, tutaj możemy znaleźć produkty po niższych cenach. Na jednym we wcześniejszych odcinków byłem w sklepie Unimark. Tam też nie są jakieś takie wygórowane ceny. Kupowałem tam parę produktów, no ale dzisiaj wejdziemy właśnie tego Santa Isabel, zobaczymy. I też nie chcę chodzić po sklepie i kurczę, produkt po produkcie pokazywać, ponieważ byś musiał spędzić ze mną 2 godziny albo i więcej. Zobaczymy jakieś takie najbardziej podstawowe, gdzieś niezbędne produkty. Przejdziemy się alejka po alejce. I jeśli chodzi o przeliczenie, 1000 chilijskich peso to jest około 4 zł. Także możemy sobie szybką kalkulację robić w głowie. Ola, czy szybko zobaczę teraz na Google, czy 1000 Chilean peso, tak, 4 zł około, czyli mamy tą mąkę, za kilogram mamy około 4 zł mąki. Okej. Tutaj widzę, że jest taka wystawa przeróżnych produktów, także nie będziemy tutaj patrzeć, bo to jest miks. Mamy tutaj płatki owsiane za około 8 zł. 400 g płatków owsianych Quaker. No to ciekawe, bo w Anglii bardzo popularna marka. Cornflakesy. Tutaj jest Nestle Cornflakes. 4000 chilijskich peso. Z ciekawości zobaczę, ile kosztują. Pamiętam, że w Polsce zawsze były drogie Chocapik. O, jest tutaj Chocapik. Chocapik za 6300. Za 640 gramów. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o płatki. Nie wiem, czy coś pominąłem. Wybacz, jak pominąłem Twoje ulubione płatki. Ale przejdźmy dalej. Ola. Brokuł. Myślę, że tu jest około pół kilo, 400 gram. 1600, 1700.
Jeśli chodzi o tutaj sałatę, 1600. Taką sałatę. Jeden ananas za 2230 peso. Cytryna za kilogram? Cytryn 1600 peso. Okay, jabłka? Nie widzę ceny jabłka. Jakoś bardzo fajna. Nie ma ceny jabłka. Por favor. Okej, idziemy dalej. O, może tutaj są jabłka. Tak, jest jabłko. Mansana za kilogram 2500. Za kilogram platano, to jest ciekawe. W Chile się mówi platano, nie mówi się banana. Za kilogram 1500. Okej, dalej, żebyśmy nie przedłużali. Tomaty. Bardzo fajna jest jakość tutaj produktów. Tomaty. 2000 za kilogram. Ziemniaki 2000 chilijskich peso za kilogram. Okej. O! To jest ciekawe, tutaj palta. To jest następna ciekawostka taka. Nie mówi się awokado, tylko palta w Chile. 3800 za 1 kg. No to next jest. Jesteśmy na dziale z mięsem. Okej, no to mamy tak, tutaj mamy peczuga. Pierś z kurczaka. Za pół kilo piersi z kurczaka 4200 chilijskich peso. Tutaj mamy schab. Świnkę za 4600. Za 600 gram. A tutaj mamy wołowinę. To jest 330 gram za 6100 chilijskich peso. Zwykłe parówki. Za 800 gram parówek, teraz patrzę, 4700. No to taka polędwica premium za kilogram 14 tysięcy chilijskich peso. Ok, 250 ml oliwy extra virgin 6000 prawie chilijskich peso. Olej słonecznikowy za litr 3600. Zobaczmy, makaron 400 gram za 1000. Następne spaghetti, no to jest praktycznie to samo za 1000. No to mam ryż za kilogram 2100. Ale okej, następna alejka. Next one. Takie przyprawy zwykłe po 15 gram, no to widzimy 650, około 650 chilijskich peso. 225 gram za 1000. Mleko w proszku za 760 gram 6500 dolarów chilijskich. 230 gram kawy mielonej 5000 chilijskich peso. 100 torebek herbaty Ceylon Tea 3000 chilijskich peso. No to 20 jajek takich XL prawie 7000. No to mam mleko, litr mleka około 1400 chilijskich peso. Tutaj mam po promocji. Szynka wieprzowa za 200 gram 2400. 500 gram sera żółtego za 6720. Ja mam po promocji pół kilo za 5780. Taki chleb tostowy 2400 za 620 gram. Sok pomarańczowy 1,6 litra za 5440. Ok. Zwykły jogurt naturalny. No ja można powiedzieć, że taki zwykły, bez żadnego smaku. Z ekstra proteinami za 140 gram 700. Za piwo jedno 400, prawie pół litra 1400 wszystkich peso. Tutaj na promocji to jest za dolara mamy, w sensie za 1000. Ja akurat alkoholu nie piję, ale tutaj bez alkoholu mamy koronę 6 razy 330 za 6000 chilijskich peso. O, tutaj mamy z winem. To już ciekawa sytuacja, bo wino jest wszędzie w Chile. Więc zobaczmy. Taki Carmener Casillero del Diablo 750 ml za 4230. Carmener. 6 litrów woda 1890. Jakieś słodycze, o coś co możemy spotkać w Polsce. Ferrero Rocher. Ja wam teraz pokażę ciekawostkę. Nasza polska marka Kupiec.
A ile kosztuje to taki kupiec? Kurczę. No zobaczmy. Kupiec. 2350. I mógłbym tak chodzić jeszcze przez jakiś czas, bo tych produktów i cen jest tu o wiele więcej. Ale to na tyle, żebyście mieli ogólny obraz. Czas na podsumowanie. Także udało mi się przejść przez te najważniejsze działy. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać wszystkie takie produkty, których byłeś ciekaw. Jeśli nie, to wybacz. Narzuciłem sobie jakąś taką presję sam, żeby przez to wszystko szybko przejść, szybko. Czułem jakąś taką dziwną presję w sobie oczywiście. Też nie lubię kamerować innych. Ja szanuję ich prywatność, są w pracy, tak? Oni muszą się skupić tam. I ktoś chodzi, kurczę, gościu z kamerą i kameruje to wszystko, nie? Także... No ale cieszę się, że udało mi się Ci to pokazać. Mniej więcej widzisz, jak to tutaj wygląda w sklepach, jakie są ceny, czego mogłabyś się spodziewać przyjeżdżając tutaj. I na tym mi najbardziej zależało, żebyś zobaczył te ceny. No to już jesteśmy po zakupach. Tak to właśnie wygląda tutaj w Chile. Nie wiem, czy w całym Chile. Tutaj nie chcę Cię wprowadzić w błąd, ponieważ ja mieszkam w La Serena, więc podaję, jakie są ceny tutaj. Ciężko mi się odnieść do Santiago i innych rejonów. No ale co było dla mnie szokiem tutaj, to po 2 tygodniach wakacji i no, po tym okresie zacząłem chodzić regularnie, wszedłem na swój tryb, na swoją dietę. To był taki okres w grudniu w tamtym roku, gdzie zacząłem właśnie jeść więcej. I to mnie zszokowało właśnie, że wychodziło mi około 80 000 chilijskich peso na tydzień. W Wielkiej Brytanii to mi wychodziło około 125 000 chilijskich peso na tydzień. No tak stwierdziłem, kurczę, to jest całkiem co innego, gdzie ja to wyczytałem w internecie. No, mój błąd oczywiście, że ja w ogóle powierzyłem takie zadanie sztucznej inteligencji, aczkolwiek no, człowiek się uczy na błędach. Teraz mogę Tobie powiedzieć, jak to wygląda, pokazać. Jeśli planujesz wyjazd do Chile albo na wakacje, czy zostać, no to tak to wygląda tutaj w La Serena. No to w sumie tyle na dzisiaj. Bardzo Cię pozdrawiam, zachęcam do komentowania, jeśli chciałbyś coś dodać albo coś się zapytać, może czegoś jeszcze nie pokazałem, bo przeleciałem przez ten sklep jak... Także jeśli masz jakieś wątpliwości, pytanie, to śmiało pytaj. Zachęcam do subskrypcji. No i pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się.